Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, idą pory wietrzne, już zbliżają się do nas pełną parą. Jesień się zbliża, zima też. No i tak pomyślałem, że pewnie chcielibyście trochę uaktualnić swoje sterowniki, bądź zrobić nowe o jakieś dodatkowe funkcje. Zawsze dużym plusem jest mieć na przykład pomiar zdalny, więc słuchajcie, mogę zaproponować Wam takie urządzenie. Znaczy właściwie zaproponować to może Wam AliExpress, ja mogę Wam pokazać jak to działa, ewentualnie jak to podłączyć bądź zrobić coś z tego, jakiś użytek. Słuchajcie, jest to miernik mocy, ale z możliwością oczywiście odczytu zdalnego. Takie coś dostępne już właściwie już jakąś chwilę dostępne jest na AliExpress, już go jakąś chwilę temu kupiłem, aczkolwiek nie mogłem się zabrać, żeby to zrobić, ani recenzji o tym, ani tak naprawdę żeby to gdzieś zamontować. No i tak postanowiłem jakiś tam krótki materiał o tym urządzeniu nagrać, żebyście ewentualnie mogli coś już zacząć sobie działać. Słuchajcie, to jest o tyle dobre, to nic tam szczególnego w tym nie ma tak naprawdę. Normalnie działa to tak samo jak każdy inny wyświetlacz z pomiarem mocy, który do tej pory kupowaliście, który używaliście do swoich sterowników, które budowaliście ewentualnie, bądź jakichś innych urządzeń pomiarowych. To działa dokładnie tak samo, tylko wzbogacone jest o to tutaj, o, to niebieskie, właściwie to jest niebieskie, ale tego nie widać, o tutaj widać bardziej. A jest to dosyć ciekawy moduł, który działa dodatkowo bezprzewodowo. Moduł pewnie znawcy wiedzą co jest pewnie jakiś ESP8266 bądź coś w tym rodzaju, albo ESP32 małe jakieś mikro mini, albo mini. W każdym bądź razie funkcja tego urządzenia została wzbogacona, tego miernika została wzbogacona o pomiar zdalny. Także to jest to, czego wielu osobom brakowało, czego mi na przykład na początku brakowało. No i słuchajcie, myślę, że warto za te pieniądze. Jeżeli mowa o pieniądzach, no to jest moduł akurat, który jest na 100 A kupiony. Różnią się, znaczy można kupić nawet do 500 A pomiaru. Oczywiście będą różniły się wielkością tego rezystora bocznikowego tutaj, który się znajduje. No i tyle tak naprawdę. Działanie wszystkich tych urządzeń w zależności, znaczy nie bez znaczenia, w jak dużym prądzie, one będą takie same. Będą tak samo działały. No i zobaczcie. Tak krótko opisując, rezystor bocznikowy podłączamy tu prawdopodobnie przewód minusowy. Nie patrzyłem jeszcze dokładnie w schemat, bo go nie wziąłem, aczkolwiek tak jest na 95%. Dodatkowo macie tutaj złącze USB typu C do zasilania tego urządzenia oraz złącze USB typu C do przesyłu danych. Tak? To urządzenie może przesyłać dane dwojako, może przesyłać dane przez Wi-Fi bądź przez kabel. Opcji Bluetooth w tym akurat modelu nie ma. Tutaj są styki pomiarowe do napięcia, a tutaj są styki pomiarowe do prądu, tak? Czyli przepuszczacie przewód, tak jak w każdym innym mierniku, minusowy, tak jak w BMS-ach i całej reszcie, przez ten rezystor bocznikowy i pomiar następuje przez pewnie jakieś tam generowanie napięcia, mikronapięcia, które mierzy ten układ cały i przelicza to na prąd, który zużywany jest. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sam sposób działania i sposób instalacji tego w jakiejkolwiek z aplikacji i tak dalej, pokażę Wam. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zasilimy sobie to tutaj przewodem USB typu C. Zobaczymy tu, dosyć ciężki dostęp. Oczywiście po zasileniu urządzenie się uruchamia, w komputerze się tam pokazuje informacja, że coś tam znalazło. Wybieramy na początku język, coś słabo to widać ten język. Oczywiście automatycznie się sam wybierze, jeżeli nie zrobimy żadnej reakcji, więc się wybierze angielski. Jest do wyboru albo angielski, albo chiński, także wiele możliwości tutaj nie mamy. Teraz tak, na początek spróbujemy przeszukać całe, co tutaj się dzieje tak naprawdę. Jeszcze tego tak nie odpalałem na pewno dokładnie, że tak powiem, nie sprawdzałem, ale tak przeleciałem sobie z grubsza. Słuchajcie, są przyciski góra-dół i przycisk potwierdzający bądź do ustawień. A więc tak, możecie tutaj różne ekrany sobie włączyć, jeżeli chcecie. Tak jak widać, parametry będą wyświetlane w różnej formie, albo w skróconej, albo w trochę bardziej rozbudowanej, gdzie pokazują pojemność waszego magazynu energii, ewentualnie ile energii zużyliście. Rozdajemy tą folię, będzie lepiej widać.
Także w różny sposób wyświetlane dane, które są ewentualnie nam potrzebne na wyświetlaczu. Tutaj macie pełen zestaw. Na przykład w tej chwili nie mam oczywiście nic podłączone oprócz zasilania tego urządzenia, więc ono nic nie będzie mierzyło. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o wejście do menu, to przytrzymujecie środkowy przycisk. No i tutaj wybieracie sobie styl języka, ten language style, ale to tak naprawdę wybór języka, czyli zatwierdzamy sobie angielski bądź chiński, no ale ja jeszcze chińskiego się nie nauczyłem, więc będę musiał wybrać angielski. W drugiej pozycji jest jasność wyświetlacza, tutaj którą możemy zmniejszać bądź zwiększać, to jest jasność wyświetlacza ogólna, czyli w momencie, gdy on tam sobie chodzi. A tutaj jest jasność wyświetlacza na standby'u, czyli jak na przykład nie używacie wyświetlacza przez ileś tam sekund, żeby się na przykład przyciemnił, żeby nie zużywał sam energii, którą jest zasilany. Dobra, tak mamy drugą zrobioną. Tutaj mamy czas, po którym ma wyświetlacz przejść w tryb czuwania, czyli na tą niższą jasność. Możecie ten czas sobie oczywiście do minuty ustawić z tego, co widzę tutaj. I potwierdzacie oczywiście przyciskiem środkowym. Góra, dół to są przyciski wyboru. Co my tutaj mamy? No jest napisane driver size, czyli wielkość prawdopodobnie tego rezystora bocznikowego. No tutaj dziwne, że można to ustawić, aczkolwiek no ten, który ja kupiłem jest na 100 A, tak było podświetlone, tak jak widzicie na różowo oryginalnie, ale co jeżeli możemy sobie wybrać 500? Okej, no dobra, ale pewnie rezystor bocznikowy nie wytrzyma. Chodzi pewnie o przelicznik, który znajduje się w środku. I dzięki tej funkcji kalibrujecie. Prawdopodobnie jeżeli ustawicie sobie tutaj na 200 A, to on też się nie spali przy 120 na przykład amperach, jeżeli gdzieś tam wyciągniecie tyle przy waszych urządzeniach, aczkolwiek będzie w stanie przeliczyć powyżej 120 A albo do 120 A. Tak, jeżeli ustawicie 100 A, tak jak jest tutaj, że tak powiem domyślnie rezystor bocznikowy wstawiony, to on będzie liczył tylko do 100 A, powyżej 100 A prawdopodobnie nie będzie wskazywał żadnych informacji. Co my tu mamy jeszcze? Zewnętrzny czujnik temperatury, który mam niepodłączony. Pewnie też go można gdzieś tu podłączyć. Tak, tutaj w środku jest to pomarańczowe, to czerwone, właściwie złącze, to jest prawdopodobnie złącze czujnika temperatury albo... Nie, przepraszam. Czujnik temperatury tu jest u góry, tu jest białe złącze. A to czerwone to jest złącze zewnętrznego przekaźnika, które możemy podłączyć tutaj, które będzie sterowane przez to urządzenie, żeby na przykład rozłączyć nam magazyn energii w przypadku, gdy na przykład jakieś wartości szczytowe bądź ogólnie odciąć jakiś obwód, jeżeli one będą przekroczone, które sobie tutaj zadamy, co jest pewnie w dalszych ustawieniach omówione albo do ustawienia pokazane. Dobra, tutaj mamy kalibrację napięcia. No, kalibrację napięcia pomiarowego możemy dokonać tylko i wyłącznie, jeżeli mamy jakiś dobry miernik, który ewentualnie w tym samym obwodzie podłączymy równolegle z tym tutaj, żeby sprawdzić, czy wartości napięcia pokazywane przez to urządzenie oraz napięcia pokazywane przez miernik elektryczny, multimetr, zwał jak chciał, będą wskazywały takie same wartości. Wtedy ewentualnie wprowadzamy korektę. Następnie mamy kalibrację prądu. Tutaj miernik bądź multimetr łączymy w szereg razem z naszym obwodem tutaj. Dzięki temu będziemy mogli dokonać pomiaru prądu, który płynie przez obwód i skalibrować go zgodnie ze wskazaniami obydwu urządzeń, żeby były takie same. Potwierdzamy oczywiście, jeżeli chcemy. Jeżeli nie, to nie. Tutaj mamy wskazanie, które ustawiamy, kiedy magazyn energii bądź urządzenie, które nas zasila, dojdzie do wartości maksymalnej. Prawdopodobnie to właśnie wyzwala ten przekaźnik, który jest podłączony pod to czerwone złącze, czyli napięcie szczytowe, które ewentualnie musimy osiągnąć. Ewentualnie pod spodem mamy jeszcze tutaj niskie napięcie, czyli minimalne napięcie, które ewentualnie może wchodzić w grę. Też możemy sobie ustawić. Tutaj mamy moc, którą ewentualnie możemy osiągnąć bądź nie, albo którą możemy osiągnąć bądź nie, i tutaj też ustawiamy maksymalny próg mocy, za który który będzie pewnie odpowiadał za sterowanie tym przekaźnikiem bądź ewentualną informację dla Was. Tu jest pomiar temperatury, jakiś szczytowy.
No load current, czyli jakiś prąd, przepraszam, jakiś nie ładowania, właściwie bez ładowania. Tutaj mamy ustawienia Wi-Fi, Bluetooth i właśnie połączenia przez kabel. Widzicie, jeżeli chodzi o sam Bluetooth, jak ustawiam, to słabo widać niestety troszkę. Spróbuję tą ostrość podlepszyć troszkę. Tutaj mamy ustawienie Bluetooth, którego nie ma, więc pokazuje, że device error. Tutaj mamy ustawienie Wi-Fi, które jest. Słyszycie, w komputerze uruchamia się rozpoznawanie sprzętu, a w momencie, gdy ja wchodzę na ustawienie przewodu, tutaj pokazuje nam się, że jest jakiś adres, który ewentualnie komputer powinien wyświetlić. No dobra, także mamy tą opcję już ogarniętą. Słuchajcie, teraz lecimy dalej. Dalej mamy Zero All Data, czyli skasuj wszystkie dane. Możemy wszystkie dane usunąć. U mnie były jakieś dane. O, jeszcze mamy sygnał potwierdzający. Jakieś dane tam były wyświetlone. Pewnie ktoś testował to urządzenie wcześniej, bo jeszcze tego urządzenia nie uruchamiałem. Tak, żeby jakieś pomiary robić. No, tak się robi, pach i OK, potwierdzacie. Czyli kasowanie wszystkich danych. Ustawienia domyślne systemu. Jeżeli chcecie, ustawiacie sobie systemowe ustawienia domyślne, czyli jeżeli coś tam przez przypadek ustawiliście, nie wiecie gdzie to znaleźć, zbyt duże bądź zbyt małe, ustawiacie to na ustawienia fabryczne, domyślne. Co my tu mamy? Nie mam zielonego pojęcia. Mini Measure Amp, czyli jakieś minimalne chyba napięcie, minimalny prąd pomiarowy, 30 mA. O takim prądzie pomiarowym prawdopodobnie, jeżeli to jest ta opcja, jeżeli ona to znaczy, co myślę, czyli od takiej opcji zostaje dokonany pomiar, czyli jeżeli na przykład tam delikatnie, jeżeli używacie tego do turbiny wiatrowej, delikatnie się gdzieś kręci, jakiś mikroprąd płynie typu 30 mA, od tego prądu zaczyna wam zliczać. No i koniec, wyjście. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia. Dosyć przejrzyste, nie jest jakieś skomplikowane. A teraz spróbujemy to urządzenie połączyć z aplikacją Tuya. Jak widzicie, po uruchomieniu tego urządzenia zaczął migać od razu znaczek Connect, dioda sygnalizująca gotowość do połączenia i druga to jest dioda, która pokazuje wam stan, że jest zasilone. Ważne, żeby ta dioda migała, ona oznacza, że szuka urządzenia Wi-Fi bądź jakiegoś innego, tak? Czekajcie, odblokuję sobie telefon. No dobra, uruchamiamy aplikację Tuya, słuchajcie. Tak jak widzicie, mam tutaj jakieś inne urządzenia moje. O, i od razu wyskakuje urządzenie do dodania, do sparowania, słuchajcie. Jeżeli nie wyskoczyłoby wam takie urządzenie, możecie zawsze dodać je ręcznie. Wyłączymy tą opcję tutaj. Dodajecie przez przycisk plus, dodaj urządzenie i wyszukuje wam dostępnych urządzeń współpracujących z aplikacją Tuya. No i tutaj jest to urządzenie. Teraz tak, co w przypadku, gdy nawet tutaj nie pokaże wam się takie urządzenie? W tym wypadku musicie wejść sobie do menu, przytrzymując środkowy przycisk, wjechać na opcję Wi-Fi, Bluetooth i tą drugą. I tutaj macie HID, Bluetooth albo Wi-Fi. Słuchajcie, tutaj musicie się upewnić, że macie wybrane Wi-Fi przede wszystkim, tak? Na dole jest informacja, że długie przyciśnięcie przycisku plus to zresetuje nam ustawienia Wi-Fi. Więc w razie czego przytrzymujecie sobie przycisk plusik chwilę. Ustawienia są zresetowane, jak słyszycie, pipnie tak delikatnie. No i w tym przypadku potwierdzacie to OK. I wychodzicie z menu opcją 18, czyli Exit. I tak jak w poprzednim przypadku, próbujecie jeszcze raz, w razie czego pokazuję. Dodajecie plusik, dodaj urządzenie. Jest. Jeszcze istnieje opcja dodania urządzenia przez zeskanowanie kodu. No tutaj wystarczyłoby, żebym kliknął tą ikonkę tego miernika, która się pokazała i ono by się dodało, ale no jeżeli znowu się okaże, że komuś nie będzie działało, no to jest jeszcze jedna opcja, prawdopodobnie będzie działać, nie próbowałem jej, ale sprawdźmy. Tu jest kod do zeskanowania, więc w aplikacji możecie sobie wybrać opcję prawdopodobnie skanuj kod. O, i jest opcja skanuj kod, zezwolimy aparatowi na zeskanowanie kodu. On powinien go sczytać, zobaczymy czy mu się uda. Jest, czytał kod, zostaniesz przeniesiony do
aplikacji. Czyli musisz sobie aplikację ściągnąć, żeby to działało. No, aplikację już mamy ściągniętą, więc nam tutaj cyrków nie rób. W każdym bądź razie wydaje mi się, że to powinno pomóc. Jeżeli nie macie aplikacji, to zobaczmy, czy tutaj jeszcze tak działa. Czy kod tylko... No tutaj jest, można też wprowadzić kod ręcznie. Kod powinien być gdzieś widoczny, ale jeżeli nie jest, to inną aplikacją do skanowania możecie zdekodować ten kod tutaj i wpisać numer, który wam pokaże w tej rubryce tutaj u góry. Także tak to wygląda. Wyjdźmy z tego menu. Exit. No i teraz spróbujmy dodać sobie ten miernik po ludzku. Tak jak powinno to być zrobione. Dobra, pokazuje nam się urządzenie. Nie powinno być z tym problemu, bo naprawdę jest łatwo konfigurowalne. Dodajemy sieć Wi-Fi. Wpiszę teraz moje hasło tutaj do tej sieci. I zatwierdzę sobie przyciskiem dalej. Po czym urządzenie zostaje tutaj, widzicie, okienko, takie małe kółeczko progresu dodawane, konfigurowane. Będzie się w tej chwili łączyło, połączone, dodano pomyślnie. Jest haczyk zielony i zobaczymy, co nam to pokaże. Powinno urządzenie wyskoczyć, można jeszcze zakończyć zrobić oczywiście. Urządzenie wyskakuje dodatkowo nam w opcjach naszych tutaj wszystkich parametrów. Można je zaktualizować, zrobimy to później. No i sprawdźmy tutaj wykresy, które możemy sprawdzać. A więc tak, wszystko to samo co na wyświetlaczu, dodatkowo z opcją historii, czyli możecie sobie miesiąc, dzień, rok sprawdzić, czyli sprawdzać wszystkie parametry z czasem, które wam się wyświetlały na bieżąco. One będą zapisywane i aktualizowane. Prawdopodobnie urządzenie posiada jakąś pamięć, bądź od razu wysyła je do jakiegoś serwera przez Wi-Fi, bo nie sądzę, żeby tam była taka duża pamięć zamontowana w tym urządzeniu, żeby ściągało wszystkie dane z okresu, powiedzmy, roku albo więcej. Na pierwszej stronie aplikacji po wyborze urządzenia tego miernika widzicie podstawowe parametry, czyli napięcie, prąd, moc, rezystancję. Jeżeli takową potrzebujecie mierzyć, to też pewnie wam się wyświetli. Temperatura procesora wewnątrz tego urządzenia, łączna pojemność, łączne zużycie energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. Jest opcja pokaż odczyty w czasie rzeczywistym. To jest ważne, jeżeli chcecie sobie na bieżąco zobaczyć. Czekajcie, bo tak mi nie chce się tu przełączyć. Jest. Działa z opóźnieniem, jakimś małym lagiem. Urządzenie zapipało, odczyty są pokazywane w tej chwili na bieżąco, czyli już mi się język plącze. Teoria, która głosi, że tą, którą powiedziałem poprzednio, że dane wysyłane są na serwer, jest prawdopodobnie prawdziwa, bo dane są przechowywane gdzieś w jakiejś chmurze tejże aplikacji chińskiej prawdopodobnie. Tutaj możecie sobie dodatkowo poustawiać parametry i zobaczyć kilka innych opcji. Procent pojemności baterii. Dosyć fajnie jest to zrobione. Oczywiście wszystkie ustawienia, które robiliście na tym urządzeniu, możecie równie dobrze ustawić tutaj. Z tej poziomu tej aplikacji łatwo sobie wyczyścić wszystkie dane. Zobaczcie. I dane są wyczyszczone. Jeżeli na przykład chcecie sobie co miesiąc kasować i te dane, powiedzmy, miesięcznie odczytywać. Czy one będą zapisywały się rocznie i tylko bieżące wyświetlenia są kasowane? Tego nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Ale piszcie w komentarzach, jeżeli macie do czynienia, mieliście już z tym urządzeniem. Także zobaczymy, co to potrafi. Myślę, że jest to bardzo fajna
tania alternatywa, słuchajcie, dla osób, które chcą sobie zrobić pomiar zdalny czegokolwiek, słuchajcie, to nie musi być magazyn energii, to nie musi być turbina wiatrowa, to nie musi być falownik, możecie sobie zdalne odczyty dzięki temu urządzeniu zrobić nawet na zwykłych panelach fotowoltaicznych, czy na czymkolwiek indziej. Mierzy to napięcie stałe, zasilane jest z USB z 5V, także tutaj jest dosyć duży, szeroki wachlarz, żeby to cokolwiek programować bądź podłączać do czegokolwiek. Teraz tak, pokażę Wam, kupić możecie to, tak jak powiedziałem, na AliExpress, słuchajcie, kosztuje to 94 zł 79 groszy na obecną chwilę. Wybraną opcję, którą ja mam kupione tutaj, tą na dole, to jest 100 amperowa, jeżeli chcecie większą, czyli zmienia się tak naprawdę rezystor bocznikowy, chociaż tutaj na zdjęciu nie widać różnicy pomiędzy rezystorem 100 amperowym a 200 amperowym. Jeżeli wejdziemy już 300 amperowy, to już on się tutaj troszkę robi większy, zobaczcie. 400 amper, rośniemy, 500 amper i tutaj nawet mamy 600 amper, taki dostępny. Ten rezystor bocznikowy wtedy się zmienia. I dzięki temu można przepuścić przez to urządzenie więcej prądu. Tak, słuchajcie, teraz schodzimy niżej. Zobaczcie, co ten producent nam tutaj oferuje. Są wszystkie informacje, jak to podłączyć, zobaczcie. Oczywiście one są po angielsku, w zestawie jest oczywiście instrukcja, której nie wziąłem ze sobą, bo ja to urządzenie tylko wrzuciłem w plecak, czy tam w pudełko jakieś i sobie tu przywiozłem. Jestem akurat w pracy, więc chwilę tutaj muszę się posłużyć stroną internetową. Tak jak widzicie, jakieś proste informacje, jak to podłączyć, ewentualnie co tutaj z czym się je. Oczywiście większość po chińsku i po angielsku, ale można łatwo sobie przetłumaczyć. Dlatego też ten filmik Wam robię, żebyście mogli ewentualnie z grubsza poukładać sobie to urządzenie wedle swoich potrzeb. Także myślę, że bardzo fajna, tania opcja, żeby mierzyć wszystkie parametry, które Wam są potrzebne. Naprawdę fajnie, że można zrobić to zdalnie, fajnie, że można sobie, o widzicie, tutaj nawet wbudowany moduł Wi-Fi, jest to moduł prawdopodobnie ESP8266, tak jak mówiłem, taki mini, które stosowane są też w tych miernikach prądu zmiennego, które gdzieś tam też miałem wcześniej. Taki miernik rozebrałem, kiedyś zobaczyłem, jest coś takiego. Tak jak mówię, fajna opcja, zdalne odczyty, dosyć tanio. Słuchajcie, bo wchodząc pod tą cenę, zobaczcie, różnica pomiędzy tym, co kupiłem 100 amperowym 94 zł i 600 amperowym 139 zł, to jest jakieś 4 dychy różnicy, a jeżeli chcecie 200 amper, to macie 3 zł różnicy, czy tam 4 i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę niewielkim kosztem. Bądźcie czujni, żebyście nie wybrali sobie jakiejś za małej opcji, bo tutaj jest opcja 30 amperowa na przykład, czego ciężko będzie Wam gdzieś podłączyć do jakiegoś magazynu energii, aczkolwiek do podłączenia do paneli fotowoltaicznych to już jest dobra opcja, 30 amper, także tam więcej nie powinno w tych panelach naszych płynąć niż 30 amper. Oczywiście mówię o jakichś tam małych, normalnych stringach. Więc coś takiego. Tutaj dodatkowo jest do kupienia taki właśnie przekaźnik sterujący, który możemy podłączyć pod to czerwone złącze. Dzięki temu jakieś dodatkowe kontrolne opcje można do tego sobie tutaj zrobić. I tak jak widzę, tutaj do 420 V można sobie tutaj przepuścić przez ten przekaźnik. To jest przekaźnik zwykły elektromagnetyczny, to nie jest żaden SSR. Także 30 A on tu pokazuje, że może przepuścić maksymalnie. Pamiętajcie, nie możemy go użyć do magazynu energii jakiegoś dużego, który przesyła powiedzmy w danym momencie nawet do 100 A. No, tak to wygląda, słuchajcie. Także myślę, że warto. Polecam serdecznie. Nie jest to oczywiście żadna reklama, to jest tylko i wyłącznie materiał poglądowy na to urządzenie, żebyście mogli sobie coś takiego zamontować w swoich systemach pomiarowych, co jest dosyć fajną i tanią opcją dla wszystkich, którzy chcieliby zrobić sobie coś bezprzewodowego. Słuchajcie, prośba, lajkujcie moje filmy, dawajcie komentarze, pomaga się to rozwijać, naprawdę dziękuję Wam za wszystkie komentarze, dużo ciekawych rzeczy piszecie.
No, będę starał się w miarę czasu rozwijać ten kanał jak najbardziej, pokazywać Wam nowe możliwości, nowe ewentualne podzespoły, których możecie użyć. No i jeszcze dodatkowo będę wrzucał jeszcze jakieś ciekawostki i urządzenia, które możecie sobie na bieżąco sami nawet zbudować. Takie będzie też za jakąś chwilę pokazane na kanale. To wszystko, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się.